Witam Was bardzo serdecznie. To, co trzymam w rękach, to Saucony Kinvara, generacja 14. Buty treningowo-startowe, jeden z najpopularniejszych butów tej marki, cenione przez wielu biegaczy na całym świecie. Natomiast to, co stoi tutaj i to, co dzisiaj zrecenzuję, to Saucony Kinvara Pro. But, który w żaden sposób nie nawiązuje do tego modelu tutaj i jest jedną z najbardziej dziwnych super treningówek na rynku. To już trzecia albo czwarta recenzja super treningówki na moim kanale, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Natomiast nie spodziewałem się, że kolejna super treningówka będzie tak inna od wszystkich butów, które do tej pory testowałem. I w dzisiejszym filmie odpowiemy sobie, dla kogo jest Saucony Kinvara Pro i czy jest hitem czy kitem, jeśli chodzi o buty tego typu na rynku. But na 8 mm dropie, dosyć ciężki, chociaż w moim rozmiarze, w tym przypadku wybrałem 42 europejskie, 8,5 amerykańskie, waży niecałe 280 gramów, co jest jak najbardziej dla mnie akceptowalną i całkiem niską wagą. Natomiast jeżeli zdecydujecie się kupić go w większym rozmiarze, 43,4, to już prawdopodobnie będziecie mieli tam nawet 300 gramów buta. I to jest całkiem sporo jak na super treningówkę. No ale Saucony tak sobie wymyśliło, tak ją zbudowało, dlatego przejdźmy do konkretów. I zaczniemy sobie od tego, że to jest z definicji super treningówka. Super treningówka, ponieważ jej podeszwa wewnętrzna, czyli cały ten stack, wysokość pianki, przód, tył, to niemal 4 cm. Bardzo gruba pianka, która łączy ze sobą oczywiście super piankę PVR Run PB, która jest jedną z najbardziej miękkich pianek i super miękką pianką w tym bucie. Tą piankę łatwo rozpoznać po takim styropianowym kształcie, znajduje się najbliżej naszej stopy i to jest co najwyżej 1/3 grubości całej podeszwy, ponieważ reszta to pianka klasyczny PVR Run, dosyć sztywny, całkiem nieźle oddający energię, ale nie dający specjalnie dużo miękkości i taką piankę w podobnej gęstości znajdziemy w klasycznej Kinvarze 14. Jednak w Kinvarach 14 tej pianki, tego wszystkiego jest znacznie mniej niż w tym modelu super treningowym. Dodam jeszcze, że wkładka w tym bucie jest oczywiście wykonana z pianki PVR Run PB. Wewnątrz podeszwy znajdziemy płytkę karbonową, czyli kolejną rzecz, kolejną cechę butów super treningowych. Bo z jednej strony but jest dosyć ciężki, z drugiej strony ma tą super piankę, ma grubą podeszwę, no i ma karbon. Uformowany w kształt tak zwanego speedrollu, tak Saucony nazywa swoją technologię przetaczania. Karbon przede wszystkim usztywnia nam tego buta, sprawia, że jest bardzo stabilny, ale nie do końca spełnia swoją główną rolę, czyli oddawanie energii i może nie do końca tego karbonu czujemy. Ale to również za chwilkę poruszę, jak tylko zaczniemy w tym bucie biegać. Niewątpliwie kontrowersyjną rzeczą jest pozbawienie tego buta gumy bieżnikowej. Nie ma tutaj mocno wolnościeralnej, twardej gumy węglowej, jest po prostu pianka. Pianka uformowana w tak zwany kształt chipsa, lejsy karbowane. I przyznam szczerze, że to żaden problem. O tym opowiem Wam podczas moich testów i biegania w tych butach, ale nie uświadczycie tutaj choćby małego plasterka bieżnika. Mały plasterek bieżnika jak najbardziej znajduje się przy kości dużego palca oraz napięcie w Kinvarach 14, natomiast w Kinvarach Pro całkowicie z tego zrezygnowano. Cholewka w tym bucie jest bardzo podobna do modelu Kinvara 14, nie jest może tak wentylowana, jest więcej gumowego printu. Cholewka jest również szczupła, powiedziałbym, nie bardzo wąska, ale szczupła. Dlatego sugeruję wybrać sobie nawet troszkę większy rozmiar. Ja nie wiem, zasugerowałem się czym, ale wybrałem mniejszy niż zwykle, gdzie ja zawsze biegam w 9 amerykańskiej. Co nie zmienia faktu, że tragedii nie ma, ponieważ tego buta testowałem też na długich rozbieganiach i nie było żadnego problemu, mimo iż był troszeczkę węższy niż zwykle. Sznurowadła są tutaj bardzo klasyczne i specjalnie się nad nimi rozwodził nie będę. Język jest dosyć krótki, całkiem płaski, dobrze wentylowany. Zapiętek klasyczny, bardzo pionowy, nie powinien w żaden sposób ingerować w Waszego Achillesa i kość piętową, więc but powinien leżeć bardzo dobrze. Chociaż zapomniałem o sznurówkach. Właśnie, jest jeden problem ze sznurówkami. Są strasznie krótkie. Nie spodziewałem się, że będą takie krótkie i mam problem nawet z zawiązaniem ich na tak zwanego bliźniaka, czyli na podwójny węzeł.
Czasem mi ich, może nie, że brakuje, ale muszę się przyłożyć do tego, żeby dobrze je ścisnąć. Przyznaję, że biegałem w nim sporo. Biegałem w nim 2 długie rozbiegania, biegałem w nim 3 treningi z akcentami, był fartlek, były tempówki. I tak naprawdę ten but w żaden sposób nie przypomina butów supertreningowych, które wcześniej testowałem. Jest sztywniejszy. Poziom amortyzacji jest niewątpliwie mniejszy od praktycznie każdej supertreningówki, którą miałem na nogach. I to jest dobre i to jest złe, bo z jednej strony od supertreningówki oczekujemy jakiegoś super komfortu, ale z drugiej strony wiem, że są biegacze, którzy nie lubią tej miękkości i chcą mieć bardziej responsywnego, szybszego buta, bardziej dynamicznego. A dynamiczny but to z jednej strony sztywniejszy, twardszy but, a z drugiej strony na przykład wyposażony w płytkę karbonową. No i tutaj mam pewien dysonans, ponieważ tą płytkę z jednej strony czuję jako element stabilizujący, ale nie czuję jako karbon, który nadawałby temu butowi dynamiki. Gdy przyspieszałem, nie czułem karbonu. Wiecie, kiedy go czułem? Chyba tylko w jednym momencie udało mi się go poczuć, w momencie takiego mocnego przyspieszenia startu, kiedy bardziej lądowałem wręcz na palcach. Nawet nie na śródstopiu, nie na całej stopie, na palcach. Dopiero wtedy byłem w stanie poczuć, że ten karbon tam siedzi i jest w stanie mnie wybić i przyspieszyć. Natomiast moja technika biegu na dłuższym rozbieganiu, przy wolniejszym tempie, którym biegam, 5,50, 6,0, 5,45, no tempówki to wiadomo, poniżej 5 minut, ale nawet na takim tempie nie czułem karbonu, raczej lądowałem na całej stopie i ten but tak naprawdę właśnie na tym wolniejszym tempie od 5 minut w górę, czyli w wolniejszym tempie niż 5 minut na kilometr, spisywał się genialnie. I na długich rozbieganiach wręcz z wielką przyjemnością zakładałem go i robiłem te kilometry, które miałem zrobić. I przychodząc tutaj od razu do tego, co pominąłem, czyli do podeszwy, do tych lejsów karbowanych, które znajdują się pod spodem, braku gumy bieżnikowej, wiecie co? To nie jest żaden problem tak naprawdę. Bo dopóki jest sucho, całkowicie sucho, biegacie po betonie, asfalcie, kostce brukowej, czymkolwiek, to ten but trzyma się świetnie, nie ma żadnego poślizgu i co ważne, ja zrobiłem w nim na razie niewiele, bo tam jest około 40 paru kilometrów, ale jak patrzę teraz na tą podeszwę i nawet daję Wam zbliżenia, to w ogóle nie widać zużycia. Słuchajcie, ta pianka jakby niespecjalnie reaguje i nie traci swojej gęstości, nie traci swojej struktury. Ona cały czas tam jest taka jak była. A co się dzieje jak jest mokro? No przetestowałem go akurat w jeden deszczowy, a raczej podeszczowy dzień, kiedy trochę bulwary wyślane i Żoliborz był dosyć mokry. I również nie było żadnego problemu. W ogóle na mokrym ten but zachowywał się tak samo jak na suchym asfalcie, ale kiedy nie zachowywał się najlepiej? Nie zachowywał się najlepiej w momencie, kiedy był jakiś śliski element w postaci na przykład zwilżonego piachu, błota. No tam wtedy działają inne siły. Jakby mamy dodatkową strukturę, która sprawia, że ten poślizg pewnie nawet w bucie ze zwykłym bieżnikiem by się ślizgał. Dlatego jakby nie widzę tu problemu, bo wydaje mi się, że nawet ta pianka nie jest w stanie się zetrzeć za te 800-900 km. Prawdopodobnie trochę jej stracicie, gdzieś tam ją sobie powyrywacie lekko, ale cała struktura buta zostanie zachowana. Mimo wagi zbliżonej do 280 gramów, but w żaden sposób nie ciążył na nodze, dawał możliwość przyspieszenia, ale tak jak mówię, dla mnie były to raczej prędkości między 4,30 a 6,0, gdzie poniżej 4,30 miałem wrażenie, że chciałbym jednak biegać w czymś innym, że ten but jest prawdopodobnie, ja jestem dla niego za słaby, on jest dla mnie za ciężki, nie czuję wystarczająco karbonu przy mojej technice biegu, ale znacznie lepiej spisywał się właśnie, gdy biegłem stałym tempem, ewentualnie robiłem tempówki w formie piramidy, gdzie powiedzmy biegłem o 15 sekund szybciej. Zaczynałem sobie powiedzmy 5,30, 5,15, 4,50, 4,45. Jak robiłem tego typu trening, to utrzymanie prędkości w tym bucie było super. I dla kogo właściwie jest ten but? Wydaje mi się, że ta super treningówka jest przede wszystkim na dłuższe rozbiegania. Ewentualnie, jeżeli ktoś chciałby przebiec w niej bezpiecznie długi dystans, półmaratoński, maratoński, w takim spokojnym tempie, to czemu nie? W żaden sposób, dodam, ten but nie powodował u mnie efektu braku miękkości, takiego usztywnienia kolana, bólu stopy, coś co, jak kiedyś opowiadałem, pojawia się u mnie w momencie, kiedy biegam w słabo amortyzowanych butach. Tutaj pełen komfort, 10, 12, 15 km, żadnego problemu, żeby w nim biec i czuć, że moje mięśnie nie są jakoś pozbijane i zmęczone. But naprawdę jest w stanie
i chronić, i troszeczkę oszczędzać nasz układ ruchu. Moim zdaniem jest to typowo super treningówka na długie rozbiegania, długie dystanse, nawet dystanse ultra, jakby ktoś się uparł, po twardych nawierzchniach oczywiście, ale na szybkie bieganie? Nie wiem, no chyba nie. Dla mnie jakby ten but nie ma odpowiednio niskiej wagi, nie czuć zbytnio karbonu. Możliwe, że gdyby było więcej tej miękkiej pianki Pebax, wtedy karbon byłby znacznie bardziej wyczuwalny. Socony Kinvara Pro jest dostępna w sklepie, w którym pracuję, w Studio Sport na warszawskim Żoliborzu oraz na naszej stronie internetowej www.studio-sport.pl. Serdecznie zapraszam, żebyście mnie odwiedzili w sklepie stacjonarnym u nas, pogadali o butach, kupili jakieś buty albo sprzęt. Także serdecznie zapraszam i bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się i cześć!